Siemano, witam moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj taki nietypowy odcinek, ponieważ wracam sobie z pracy po nocnej zmianie. A czym wracam? O tym. Jakby inaczej. Słuchajcie, jeżdżę tym rowerem Engwe EP2 Pro już od jakiegoś czasu. Nalatane mam, słuchajcie, pokażę Wam, żeby nie było, 430 km jak na razie. Dobra, przystawmy z powrotem. Do pracy mam, akurat teraz jeżdżą ludzie, no bo do roboty tutaj jeżdżą. Jestem w takiej industrialnej części Szczecina, gdzie są właśnie firmy takie większe. I powiem Wam, do pracy mam w dwie strony jakieś 31 z kawałkiem kilometrów, czyli wychodzi po 15,5, niecałe 16 km. Jeżdżę sobie, falę sobie, ta maszyna jest po prostu przezajebista. Przypomnę, jest to Engwe EP2 Pro w wersji EU, teoretycznie skryzowana na 250 W, ale mówiłem o tym w jednym z poprzednich odcinków. Zajrzyjcie sobie na playlistę o Engwe EP2 Pro. Tam znajdziecie na pewno ten film, o którym omawiałem aspekty właśnie jak to się odblokowuje, jak można zablokować, bo niby jest to wersja 250, ale ja już mam wersję odblokowaną. Co prawda ja jeżdżę na zablokowanej wersji EU z tego względu, że ta moc jest fajnie wystopniowana, w sensie tym, że jest 5 stopni wspomagania. I w wersji odblokowanej, słuchajcie, na pierwszym stopniu wspomagania jedziemy już 25 na godzinę. Mnie to nie pasuje. Ja jeżdżę wśród ludzi właśnie tutaj. Będę jechał przez całe miasto, przez cały Szczecin, słuchajcie, muszę przejechać, bo aktualnie znajduję się na prawym jego brzegu. Muszę przejechać przez most i przez całe centrum Szczecina muszę przelecieć, żeby dotrzeć do domu. Pokażę Wam teraz właśnie, jak się jeździ w mieście tym oto fantastycznym rowerem i nie należy się tego bać. Słuchajcie, zanim przejdziemy dalej do odcinka, to wspomnę tylko, jeżeli chcecie kupić Engwe EP2 Pro 300 zł taniej, to skorzystajcie z mojego kodu rabatowego. Link oczywiście do oferty znajdziecie w opisie tego filmu od razu. Tam z kodem rabatowym będziecie mieli, jak rzucicie do koszyka, on automatycznie się dodaje. Dobra, by nie szczędzić, nie klepać. Wracam do domu, bo trochę zmęczony jestem po 12 godzinach, troszeczkę czuć zmęczenie, więc wsiadam i lecę. Nadmienię tylko, że do samego domu praktycznie można powiedzieć mam ścieżkę rowerową. Słuchajcie, te 15 przepraszam, z kawałkiem kilometra mam cały czas ścieżynki. Tam kawałek dosłownie z 300 metrów koło pracy, tylko nie mam, muszę przejechać drogą asfaltową, ale tak, to mam cały czas asfalcik. Znaczy nie asfalcik, drogę rowerową. Proszę, język mi się plącze ze zmęczenia trochę, no ale to nic. Słuchajcie, jadę na 3. stopniu wspomagania i tak przeważnie jeżdżę. Moja prędkość to jak widzicie 17, 18. No zresztą powiem Wam tutaj średnia prędkość, jaką osiągam. Poczekajcie. 15,2 km. Powiecie, mało jak na elektryka. Tak, mało. Ja tak jeżdżę powoli, zwłaszcza wśród ludzi. Co Wam teraz pokażę zaraz. Zawsze jak jadę wśród ludzi, zawsze zwalniam, ponieważ jestem, można powiedzieć, normalny i właśnie zwalniam przy ludziach. Nie zapierdzielam, co jak niektórzy, bo mijam bardzo często, jeżdżą przez miasto, bardzo dużo rowerzystów, e-rowerzystów. Dzięki. I naprawdę jest dużo idiotów jeżdżących na elektrykach. Też widziałem, kurde, gościa na elektryku, który będę już miał niedługo, ale pewnie ten film ukaże się po mojej recenzji nowego roweru, a może nie. W każdym bądź razie dostałem do testów kolejny model od firmy Engwe, na którą od razu Was zapraszam. Dobra, jedźmy, zobaczmy. Jest środa, środek tygodnia, godzina 7:32. Trochę później dzisiaj wyjechałem z pracy niż zazwyczaj, no ale to nic. Jak widzicie, bateria 2 kreseczki, nie wiem czy widzicie, 2 kreseczki, ponieważ ja co 2 dni sobie rower ładuję na jednym ładowaniu, tak na luzie, na 3. stopniu wspomagania, to jest bardzo wystarczającym stopniem, przejeżdżam właśnie 61-62 km, coś takiego. I jeszcze są 2 kreski, więc można jeszcze dalej jeździć, ale wiecie, ja sobie doładowuję co 2 dni, żeby mieć pełną baterię, ale sprawdzimy sobie jeszcze w jednym z następnych odcinków maksymalny zasięg właśnie na takim stopniu, 3. stopniu wspomagania, co dla mnie jest wystarczającym. Zobaczymy, ile przejedziemy na jednym ładowaniu. Teraz właśnie będę przejeżdżał przez most. Bardzo często po tej stronie mostu jest bardzo duży ruch pieszych, więc tutaj na światłach, gdzie teraz widzicie, gdzie ten bus staje, przejeżdżam sobie na drugą stronę ulicy, żeby przejechać drugą stroną mostu i żeby nie przeszkadzać ludziom.
i nie manewrować między nimi. O, właśnie tutaj w tej chwili widzę, że jest pusto, więc jadę prawą stroną mostu. No, i tak się toczę 16-17 km niecałe. Mnie to w zupełności wystarcza. Ja więcej nie potrzebuję. Zobaczcie, jakie piękne widoki mam z rana. Odra. Odra. No, Odra, przez mościk się przejeżdża. Ale ostatnio tu jechałem, jak były dni morza. Słuchajcie, tyle ludzi, masa policji, a ja czułem się zrelaksowany, jadąc na tak zwanym nielegalnym elektryku. O, zielone. Tu przeskakujemy. Trzeba uważać na auta, bo nie wiadomo, czy Cię zauważą. To, że macie pierwszeństwo, nie znaczy, że przejeżdżacie na pałę. Zawsze trzeba spojrzeć. Wracając do domu, pojedziemy sobie troszeczkę inną, taką off-roadową trasą. Pojedziemy pod różne góreczki. Jeszcze mam ochotę właśnie sprawdzić i pokazać Wam, jak to fajnie się sprawdzają te stopnie wspomagania. O, już 2 kreski mi zostały. A to 172, co tutaj mam. 172 km przejechane na wyświetlaczu Trip, czyli taki kasowalnym liczniku. To są same kilometry z mojej pracy, ale nie tylko, ponieważ brakuje tu jeszcze chyba 2 dni, czy 3 nawet. W tej chwili nie pamiętam. No bo mówię Wam, ciągle do pracy jeżdżę tym właśnie rowerem. I teraz tutaj jest taki długi podjazd. Rower oczywiście mi zwolni, no bo jest podjazd, ale fajnie ta moc przybywa, żeby on się stara utrzymać zadaną prędkość na 3. stopniu wspomagania. Można się wspomóc delikatnie przerzutkę zrzucić na 4 na przykład. Jo. Lekko się pedałuje, na 5 damy. Ja sobie jadę leciutko, słuchajcie, bardzo lekko sobie jadę. Mógłbym sobie zmienić na wyższy stopień wspomagania, ale zazwyczaj tego nie robię, bo tak mi pasuje, taki podjazd. To jest dość tak stromo, no nie widać. Właśnie o, ten odcinek teraz, który podjeżdżam, zawsze tu załapuję zielone światła, tak, są zielone. Lecimy na zielonym. O, nie zdążymy, zielone miga, nie będziemy na pałę jechać. Wszystko kręcę dla Was na szerokim kącie, żebyście lepiej teraz widzieli. Taki inny odcinek będzie. Nie wiem ile stopni, ale jest bardzo ciepło. Macie, może sprawdzić na telefonie, no mogę. 19 stopni. Akurat trafiliśmy na światła czerwone. No widzicie, analogowi rowerzyści jeżdżą szybciej ode mnie. No. Widzicie, następna. Mówię, ja jeżdżę sobie wolniej właśnie, a jadę ile? 17-18 na godzinę. A wierzcie mi, spotykam jeźdźców jednośladów rowerowych, że tak zapieprzają, zwłaszcza ci na krosach, kolarkach, a nam się broni jechać szybciej niż 25 na godzinę. Jak widzicie, ścieżka jest zróżnicowana. Tu na przykład przechodzi przez tory, ale cóż to dla nas takimi kołami. Jest mega komfort jazdy, jak się jedzie już na takich oponach. Bardzo fajnie, łatwo się rusza rowerem. Trzeba wykonać oczywiście z półobrotu korbą. Tu jest trochę głupio rozwiązana ta ścieżka rowerowa, ponieważ kończy się na środku ulicy skrzyżowania. No i trzeba bardzo uważać tutaj, bo zewsząd może samochód tam wjechać, nie? Jak widzicie, tu wszyscy skręcają. Dobra, można jechać i trzeba zrobić taki manewr. Trochę nielegalny, no ale co zrobić? Tutaj ludzie do urzędu stoją zawsze co rano. Tu jaka fajna ścieżka, zobaczcie, tylko krawężniki są zrobione. No zobaczcie, mógłbym teraz tutaj w prawo pojechać, żebym miał krócej, ale ja tak nigdy nie jeżdżę, wierzcie mi, i nie robię tego pod film teraz. Ja zawsze jadę tam, gdzie prowadzi ścieżka. Widzicie, tutaj muszę dookoła takie kółko zrobić i dopiero tutaj skręcić. I ja tak zawsze robię. Naprawdę, wierzcie mi, zawsze tak robię. Marcin, ale po co? Przecież możesz sobie skrócić drogę. A ja nie chcę, ja sobie wolę tak pojechać. Jeżdżę też tak wolno dlatego, że ja czerpię przyjemność takiej jazdy. Naprawdę, wierzcie mi, czerpię przyjemność. Nawet po 12 godzinach jadę sobie wolno, podziwiam widoki, które zresztą są piękne, bo jadę przez, widzieliście, most z pięknym widokiem.
Zaraz będziemy przejeżdżać koło fajnego pomnika Trzech Orłów. Wjeżdżam do parku właśnie, lasem jadę. No mam trasę, naprawdę trasę mam bajeczną, jeżeli chodzi o trasę do pracy. Spójrzcie, jaki piękny widok. Czy to nie jest piękne? Tak z samego rana sobie właśnie rowerkiem po parku pojeździć. Zobaczcie, jak ten rower się świetnie po terenie radzi, to jakieś cegłówki popłuszone czy coś. Tak, pan się odwrócił. No, kupując taki rower musicie się uodpornić na to po prostu, że ludzie się odwracają, patrzą. A wiecie dlaczego się odwracają nawet ci, co idą do przodu? Dlatego, że koła takie grube w rowerze generują hałas, tak jakby samochód jechał. Troszkę, można powiedzieć. I wszyscy się odwracają, o co chodzi, nie? To raz. Druga sprawa, no nie ukrywając, ten rower przyciąga widok ludzi, bo jest po prostu nietypowy, niestandardowy. Grube, małe opony i fajnie zresztą wygląda. Ja z racji tego, że nagrywam na YouTube'a, dużo ludzi mnie ogląda, też na spotkania już różne jeździmy, także ja jestem uodporniony, no może nie do końca jeszcze tak 100%, ale jestem uodporniony na ludzki wzrok. I dla mnie to fajne, po prostu fajne uczucie, no. O, widzicie? Następny rowerzysta. Jeżdżą, zapierniczają. Ale wiecie, co w tym jest najlepsze? Władza. Ja, naciskając guziczki, mogę w każdej chwili depnąć i dwukrotnie go wyprzedzić. Znaczy dwukrotnie, z dwukrotną prędkością, co on jedzie, mogę go wyprzedzić. Mogę, ale tego nie robię. I to jest prawdziwa władza. Nie no, żartuję oczywiście. Dzięki. No i teraz dalej kontynuujemy jazdę w parku. Wcześniej mieliśmy park, teatr letni, przepraszam. No i tutaj jest z góreczki. Prędkość troszeczkę szybsza, 23 na godzinę, ale rower nie przekroczy, no przekroczy znaczy się prędkość dopuszczalną jadąc z górki, tylko nie będzie wspomaganie. Wspomaganie wyłączy się przy 25, tak jak teraz już rower nie wspomaga, nie? Już teraz lecimy na luzie. Pomimo słabej już baterii, nie obawiajcie się, rower dalej jest mocny, zobaczcie. Włączę 5 stopień wspomagania, zobaczcie, co się dzieje. No, już wspomaganie ustało, to jest 25, ale moment, nie? Mógłbym tak jechać, ale ja tak nie lubię jeździć. Ja lubię jeździć wolniej, zwłaszcza przemieszczając się wśród ludzi w takim parku. Nigdy nie wiadomo, czy jakieś dziecko nie wyskoczy zza krzaka, z jakiejś ścieżki, bo już widziałem nieraz takie sytuacje. No i druga sprawa, jeszcze właśnie napomknę o jeźdźcach dwukołowych, to hulajnogiści, może tak powiem. Zwłaszcza ci młodzi, kompletny brak wyobraźni. Słuchajcie, oni tak zapieprzają, naprawdę zapieprzają. Tam dalej będzie taka ścieżka przy Syrenich Stawach. Tam, kurczę, raz miałem taką sytuację, 3 hulajnogistów tak zapieprzało, no na mnie, centralnie na mnie, ledwo wyminąłem, kurczę. I to było dzieciaki takie, ja wiem, z 15, może 14-15 lat, coś takiego. Ktoś powie, że taka jazda to już bez sensu na elektryku. Nie po to się kupuje, żeby tak wolno jechać. No skoro tak uważasz, to kup sobie elektryka, takiego jak ten na przykład, i sobie jeździ szybciej. Nigdy nie narzucajcie komuś swoich nawyków, przyzwyczajeń, pragnień, czy tego, co wy robicie. Każdy robi to, co lubi. Wiecie, tutaj tak jak się jedzie, tutaj są właśnie Syrenie Stawy, taki park właśnie dla rowerów i dla pieszych, można sobie pospacerować, tam w ogóle są takie alejki, ja wam pokazywałem to w innych filmach. Jest fajnie, ale tak śmierdzi gównem. Ja nie wiem, co to z szamba tu gdzieś wybija, czy to z tych Syrenich Stawów tam coś gnije, nie wiem. Ale tak nieprzyjemnie się tu jedzie czasami. Jest taki powiew świeżego gówienka, takiego, kurde, takiej sraczki, kurde. Nie cały czas, tylko się jedzie, śmierdzi. Przestaje, śmierdzi. Masakra. No zobaczcie, jaki piękny teren tutaj mam. Mogę się zrelaksować widokami. Zmienimy sobie na dwójeczkę. Oczywiście to nie jest moja trasa do pracy. Tak, tylko zjechałem z głównej drogi asfaltowej, co widzieliście. No ale jest tutaj w pobliżu, 5 metrów koło mnie. No więc mogę widzieć, jakie plaże są, zobaczcie. Tu jest bardzo ciekawy kawałek, bo zawsze się omija tędy, bo tam widzicie błotko jest. To się wjeżdża tu,
I ten rowerek sobie radzi idealnie, więc nie trzeba nawet zwalniać, zobaczcie. Takie werteposy, a my sobie jedziemy. No tam jakiś traktor ciągnie drewno. Nawet tu kradną. Nie no, nie kradną. Wycinają. Góreczka, nie góreczka, słuchajcie, trochę zwolni rower, ale dodaje mocy i jedzie się tak samo lekko, jak po prostu. Kupy konia. Woli wyjaśnienia. Rower oczywiście dostajecie golas, to znaczy golas. W sensie tak, nie macie tej sakwy z przodu, bo ta sakwa to jest moja, ja sobie po prostu założyłem. Wildcata z taką sakwę z przodu. No i oczywiście tutaj jest sztyca amortyzowana by Schulza G2. Ja po prostu sobie zmieniłem, bo miałem taką. Ja sobie zamieniam, jak wiecie, tą sztycę z różnych rowerów. Mam różne rowery, na różnych rowerach właśnie jeżdżę. Tu mam siodełko i sztycę pod moje dupsko, wszystko dostosowane, więc sobie zmieniłem. Wy dostajecie równie dobrze zaprojektowane siodełko, tylko niestety nie na moją dupę. Też jest mięciutkie. Zobaczcie sobie poprzednie materiały. Ale rowerek naprawdę jest świetny, wierzcie mi. Te koła robią naprawdę super ekstra robotę. Nie boicie się wjechać w kałuże, w jakieś piaski lekkie. Oczywiście jak będą takie mocno kopne, no to też zrobimy test, spuścimy trochę powietrze z opon i zobaczymy, jak będzie się jeździło. Ale mówię, no piękna, po takim terenie, o tutaj leśnym, tutaj możecie spokojnie jeździć. Prowadzi się rowerem naprawdę wyśmienicie. Teraz pojedziemy do domu troszeczkę inną trasą, podjedziemy sobie tutaj pod taką góreczkę. Tutaj pamiętam, spaliłem swój pierwszy silnik w swoim pierwszym rowerze, 250. Wtedy nie wiedziałem, o co chodzi, nie? No i spaliłem, no. Czekajcie, tędy przejadę. Jest dosyć solidna górka. 3. stopień wspomagania. Wrócę sobie troszeczkę inną trasą. Już trzeba zmienić bieg. Taką leśną, offroadową. Zobaczcie, ja sobie bez spiny jadę, wjeżdżam, teren taki o piaseczek, kopny. Naprawdę zobaczcie, nie ma żadnej różnicy, po jakim terenie jadę. W odczuciu jazdy tak samo. Teraz patrzcie, żeby tam przejechać, to muszę się zejść na dół i wdrapać do góry. I teraz przyda nam się funkcja podprowadzania. Najpierw sobie zejdziemy na dół, przejdziemy rzeczkę, która jest wyschnięta tak zwykle w lato. Prawie, no coś tam jest jeszcze. Musimy razem z rowerkiem iść. I teraz pyk. I tutaj używacie minusa, przytrzymujecie. O, i rower, zobaczcie. To jest naprawdę stroma góra. Zobaczcie, rower się wspina. Delikatnie go tylko prowadzę. Czy to nie jest piękna funkcja? To samo na manetce. Wciskamy manetkę. Jest taka sama funkcja podprowadzania. Tylko na manetce. Ale użyjmy... Ojej. Zobaczcie. Puszczę funkcję podprowadzania. Co się dzieje z rowerem? Od razu w dół leci. Bardzo przydatna funkcja. I już jesteśmy. Teraz mogę sobie pojechać tutaj. Tu jest droga, można trochę poszaleć. Powiem Wam, że przy wysokich prędkościach ten rower bardzo stabilnie jedzie. Dobra, będziemy kończyć, bo już prawie dojechałem. Słuchajcie, przypomnę, jeżeli chcecie kupić taki rowerek, na mojej stronie marcin.pl znajdziecie link oraz oczywiście w opisie tego filmu także, gdzie kupicie ten rower 300 zł taniej. Zachęcam, bo naprawdę warto. Ja się zakochałem w tym rowerze jakiś czas temu, kolega dał mi się przejechać, no i mam swojego i nie chce mi się na innych rowerach jeździć, naprawdę. Pewnie zauważyliście, no nie jeżdżę na innych rowerach poza Eevee S1, bo też mi się podoba, też mi się nim fajnie jeździ, ale to są inne doznania. Ten jest dla mnie numerem 1 jak na razie, szczerze polecam.